Dzień dobry, kolejny dzień i kolejne popołudnie. Jak widać dzisiaj pomocnik w formie i będziemy rozkładać nawodnienie. I co my tu mamy? Przede wszystkim 100 metrów węża, 16 mm, odstęp co 33 cm, jeżeli chodzi o te dziurki z nawadnianiem. No tak, nie wygłaskałem Cię jeszcze dobrze jak przyjechałem, no tak. I teraz szalejesz, piesku, no dobrze. Ale dzisiaj mało czasu, wiesz, to jak skończymy robotę, to wtedy się pobawimy. Tak, wracając do węża, 16 mm, odstęp jeżeli chodzi o otwory nawadniające co 33 cm. Wąż jest bez kompensacji, czyli tak naprawdę nie może być zbyt długi. U mnie 100 metrów, no ale odcinki będą tak maksymalnie po 30 metrów, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Ej, wariaćku, tego nie gryziemy, oddawaj. Nie. No nie da dzisiaj porobić, nie da. Taki raz pomocnik, raz śpi, raz szaleje. A jak widać teraz, to nie daje spokoju. Niesiesz butelkę, piesku, tak, ale butelka nie będzie nam już potrzebna, bo nie będziemy podlewać butelkami. Skoro rozkładamy nawadnianie, to ta butelka już tylko i wyłącznie do Twojej zabawy. To wracając do nawadniania, wąż już omówiłem. Złączki różnego rodzaju, które też są w komplecie, trójnik, kolanka, no i szpilki mocujące węża. Jest też łącznik z szybkozłączką, który tak naprawdę będzie podpinany pod węża. No i dodatkowo jeszcze u mnie obejmy, żeby mocniej pozaciskać węża na kolankach czy trójnikach. Zestaw wąż plus te przyłącza i szpilki 100 metrów chyba kosztowało 70 kilka złotych. Link zresztą w opisie pod filmem, gdyby ktoś był zainteresowany. No i oczywiście dodatkowo dokupiłem te obejmy, ale one niezbędne nie są. Ja chcę, żeby po prostu to już było solidnie. Ok, rozciągniemy tego węża i zobaczymy jak to wygląda. Przy rozwijaniu na pewno trzeba uważać, żeby tego węża nigdzie nie pozaginać, a jak widać, mimo że jest dosyć ciepło, to stawia on delikatny opór, no i tak naprawdę nie jest to prosta, rozwinięta linia, a takie troszeczkę spirale. U mnie kawałek na początku był załamany, więc niestety musiałem wziąć nożyka i go rozciąć, ale w sumie dzięki temu możemy sobie też zajrzeć do środka i zaraz zobaczyć jak wygląda po prostu ten punkt z nawodnieniem. Rozetnę to i pokażę. W środku, gdzie są otwory tak naprawdę kroplujące, no nie da się do końca zdjąć i wyjąć tej plastikowej wkładki. Jest ona nieco tu wtopiona, no i jak widać nie dolega bezpośrednio do czarnego węża, a jest lekko odsunięta, tak jak widać tu. No i w środku jest też kilka takich dziurek, przez które woda ucieka. Tak to wygląda. Myślałem, że jest po prostu luzem, ale jednak nie. I w sumie plus za to, że to nie jest w środku. Ok? Próbujemy to teraz rozciągnąć, żeby ten wąż był w całości na płasko. Niestety przy rozciąganiu samemu trzeba naprawdę uważać, bo ja chwilę nieuwagi i już mam kolejne załamanie. Na szczęście w zestawie są złączki, czyli po prostu coś takiego, gdzie można z jednej strony i z drugiej naciągnąć węża i w razie właśnie jakichś przetarć go połączyć, więc pewnie u mnie to już się przyda. U mnie w tej chwili pomysł jest taki, żeby maksymalnie rozciągnąć tego węża bez cięcia i zrobić takie zawijasy. 3 rządki, czyli pierwsze nawadnianie widrośli, potem zagięcie, nawadnianie pierwszego rządka z truskawek, tam znowu zagięcie z powrotem i kolejny rządek truskawek. Nie wiem, czy coś takiego wyjdzie, czy nie będzie to za długi odcinek, ale rozłożyć i podłączyć w pierwszej kolejności. Tak spróbuję. Ten wąż kroplujący, czy też linia kroplująca, jak zwał, tak zwał, no jest na pewno dużo sztywniejsza niż taki zwykły wąż ogrodowy. Jest tu milimetr takiego dosyć twardego plastiku tworzywa. Jak widać po naciśnięciu palcem, no to wraca do swojej pierwotnej formy, więc na te zagięcia naprawdę trzeba uważać. Mi przed chwilą się też zdarzyło jeszcze 2 różne. Tu jedno, no i najczęściej te zagięcia pojawiają się właśnie przy tych otworach kroplujących.
Tu drugie, ale jeżeli zagięcie zrobimy raz, to potem spokojnie możemy sobie to rozprostować i w miarę ten wąż jeszcze się trzyma. Trzeba po prostu uważać, żeby go nie zostawić zgiętym albo nie przeginać go kilka razy, no bo wtedy jednak pęka. Ja chciałem te 100 metrów rozwinąć w całości, bo pierwszy mój sprawdzian to będzie taki, czy jeżeli podłączę wodę do jednego końca, a na drugim końcu dam korek, to czy faktycznie te 100 metrów będzie w pełni nawadniało wszystkie moje 3 rządki, bez cięcia po prostu na odcinki. W zestawie są 2 albo 3 korki, przynajmniej tyle ich naliczyłem. No i spróbuję ten korek naciągnąć bez rozgrzewania węża w gorącej wodzie. Jeżeli się nie uda, to wtedy kubek gorącej wody, wąż i dopiero korek. Do końca samo tak nie wchodzi, a w zasadzie weszło mi tylko na 2 z 3 takich zgrubień, no ale siedzi dosyć sztywno, więc myślę, że na początek spróbuję podłączyć w ten sposób. Zobaczymy, czy wystrzeli ten korek, czy nie. U mnie w pompie nie ma dużego ciśnienia. A z drugiego końca, gdzie jest w zasadzie bardziej wyrobiona ta końcówka, chyba przygotowana do złączki, wciągnę po prostu ten kranik, to przyłączę, gdzie nam wchodzi wąż. Z tej strony bliżej było to zgrubienie, gdzie są otwory, więc ręką mocno przytrzymałem i w zasadzie fajnie się to naciągnęło, jak widać do końca bez rozgrzewania. Czy będzie tu potrzebna obejma, czy nie? No myślę, że to dosyć mocno siedzi i ogromnego ciśnienia dzięki temu, że są otwory, też przecież nie będzie, więc powinno trzymać. No ale zaraz zobaczymy w praktyce. Woda puszczona, no i popatrzmy, jak to działa. Tu już widać, kapią pierwsze kropelki. W zasadzie przy każdym otworze. No nie przy każdym. Jak widać, tu nie leci, tu leci. Jeżeli chodzi o to, czy każdy otwór jest drożny, no trudno mi powiedzieć. Coś tam na pewno kapie, ale chyba nie ze wszystkich dziurek. Ok, jest tego aż 100 metrów, więc zobaczmy za chwilę, dokąd ta woda mniej więcej sobie będzie dolatywać. Aha, jeszcze kwestia ciśnienia. U mnie tak naprawdę pompa włącza się w okolicach połowy bara, a wyłącza przy 2,5. Zobaczymy, za chwilę się powinna włączyć, napompować na maksa i wtedy wrócimy do węża kromplującego. Tempo nawadniania tuż za przyłączem węża, czyli na początku, jest dosyć duże, jak widać. Te kropelki spadają dosyć szybko, a zaraz zobaczymy jak na końcu, czyli na 100 metrach. Korek nie wystrzelił, więc dużego ciśnienia nie ma. No i w zasadzie kapać kapie. Myślę, że może 2 razy wolniej, a może i nie, ale w każdym bądź razie wąż bez kompensacji, czyli na początku jest najszybszy, na końcu najwolniejszy, jeżeli chodzi o nawadnianie, ale mimo wszystko na tych 100 metrach no daje radę, więc zaraz pomyślę, czy go w takim razie ciąć, czy jednak zostawić w całości. Co, piesku? Przyszedłeś zobaczyć jak wyszło? No wyszło jak wyszło, bo rozłożone jest po całości. Co prawda gdzieś czasami mam lekkie mijaki, jeżeli chodzi o to, gdzie wchodzi otwór nawadniający. Po prostu lekko krzywo, gdzieś o 2-3 cm posadziłem truskawki. No i finalnie zabrakło też jakieś 2 metry węża, żeby to do końca dociągnąć. Także rozłożona całość, ciut brakuje, no ale mniej więcej jest. Nie będę w tej chwili już mocniej tego rozciągał, bo robi się po prostu chłodniej na wieczór i wąż staje się niestety coraz twardszy, jak tu zresztą widać, niby taka końcóweczka, a mimo to mi się zagięło. Może to też od wody, bo w sumie woda chłodna ze studni, więc prędzej dlatego. Zobaczymy. Puszczę teraz jak to będzie wyglądało, czy ta woda sobie ładnie we wszystkie rowki spływa. Zaraz się temu dokładnie przyjrzymy. Tu jeszcze widać, muszę poprawiać bliżej truskawek, no ale to do tego posłużą mi zaraz szpilki. I kapać sobie woda pomalutku kapie. I to jest chyba jeden z plusów tej agrotkaniny, że nawet jeżeli idealnie nie trafimy pod otwór z truskawką, to mimo to, tak jak tu,
woda i tak sobie znajdzie gdzieś ujście i w pewnym momencie będzie albo do jednego krzaczka leciała, albo do drugiego, więc nie ma tragedii. No, tutaj jedynie gdzie jest winorośl, no oczywiście na środku nie ma żadnych roślin i nie będzie, ale mimo wszystko tak to wyprofiluję, żeby ta woda nie stała tu bezsensownie, tylko żeby po prostu, tak jak teraz, o właśnie, spływała sobie tam, nawadniając krzaczek. No i tak to chyba zostawię. Miałem co prawda używać szpilek, ale chyba to zostawię na ten moment. Zobaczę, jak ten wąż będzie się przez kilka dni zachowywał. Kilka dni ciepła, zimna i po prostu jak to będzie funkcjonowało. I jeżeli wszystko będzie dobrze przy takim ustawieniu, dopiero to przymocuję na stałe. A ten fragment tu kilka metrów, no i może pokuszę się o jeszcze jedno zakole, dokupię. Jeżeli bym się pokusił o jeszcze jedno zakole, czyli też wypełnić kolejny rządek tu, to na pewno będę chciał w tamtą stronę, gdzie jest teraz przyłącze, dołączyć drugi koniec do węża, tak żeby i z jednej i z drugiej strony woda wlatywała do niego, a nie robiła taką ogromną spiralę, jak jest teraz, bo czwarty zakręt ponad 100 metrów to już myślę, że będzie za dużo. A tak to jeżeli przyłączę to z dwóch końcy, to myślę, że zda to egzamin. A w miejscach takich jak tu, gdzie mam spory odstęp pomiędzy jedną a drugą winoroślą, a winorośl jeszcze nie jest duża, to przecież tą powierzchnię, gdzie to kapie, też zmarnować nie ma co. Tylko pewnie będzie to powierzchnia, żeby w tym roku wsadzić paprykę albo jakieś większe pomidory i między tymi winoroślami przy nawadnianiu i tak naprawdę od strony południowej spokojnie sobie dadzą radę, bo nie ma co tej wody tu marnować. Także patrząc na te wszystkie złączki, no to w moim przypadku, gdzie mam długie odległości, w zasadzie żaden trójnik, żadne kolanko nie było mi potrzebne. Co mi się przydało? Korek na koniec, no i ta po prostu złączka. Docelowo pewnie taki trójnik mi się przyda, żeby tak jak powiedziałem połączyć dwa końce węża. No i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Nie przydały mi się też te obejmy. Myślałem, że po prostu będzie to gorzej wchodziło i że trzeba będzie potem to łapać, ale wyszło bez tego. Co jedyne, to jedyne myślę, że tych szpilek przy 100 metrach trzeba też troszeczkę mieć, bo ja sobie w tej chwili przykładałem to po prostu cegłami, no ale docelowo, jeżeli będę chciał użyć szpilek, to myślę, że trzeba będzie ich dokupić. A z łączek nie ma co kombinować i kupować jakichś ogromnych ilości. Przede wszystkim szpilki. Na ten moment ten wąż kroplujący jest podłączony po prostu tutaj do kranu, do studni głębinowej, czyli pompowanej przez hydrofor. Woda jest więc chłodna, no ale docelowo będę chciał to przerobić i wykorzystać tą wodę, która jest w studni. W tym roku pewnie kupię taką najprostszą pompę z pływakiem za jakieś tam 200 zł, po to tylko, żeby ona chodziła. Wpuszczę ją do tej studni, no bo tą wodę i tak trzeba wypompowywać. Ona jest w tej chwili już używana tylko i wyłącznie do podlewania, do niczego więcej. No do picia, no po prostu strach, bo jest zastana. Zresztą widać, jest wiaderko na łańcuszku. No i po prostu wpuszczę tą wodę, podłączę szlauch i będzie nawadnianie z tej studni. A docelowo, kto wie, czy się nie pokuszę o jakąś taką bardziej solidną pompę, wkopanie może rury nawet wodnej i puszczenie jej tam za budynek. Bo jeżeli chciałbym w przyszłości rozwijać tą plantację truskawek i pewnie dosadzać jeszcze stopniowo tam kolejne rządki, no to ta woda by się przydała i po prostu wyjście rurą gdzieś tu czy tam przy drzewkach. No to taka pieśń przyszłości, jak to się mówi, życzenie, niż bardziej konkretny plan. No na pewno nie na ten rok, no ale zobaczymy, co czas przyniesie. A na teraz to z nawadnianiem będzie jeszcze pewna automatyzacja. Wtyczka smart, czyli po Wi-Fi. Tym zajmiemy się wieczorem, bo jeszcze teraz to trzeba polecieć do ogródka. Jest łopata, bo dzisiaj trzeba dokopać kawałek ogródka, który ostatnio się nie udało, bo rozpalały mnie plecy. Dzisiaj jest już lepiej, więc spróbujemy. Delikatnie i powolutku ten mały fragmencik poleciał. Tu będą pomidory. No i jakoś to było, oczywiście powolutku, nie śpiesząc się, żeby te plecy oszczędzać, zrobione. Tu nie będę się jednak dzisiaj męczył i nie będę plewił tego wszystkiego, bo to za dużo
zginania się, a jeszcze te plecy, no jednak trzeba oszczędzać, więc zrobię tylko to, co pilniejsze, czyli jeszcze fragment pod ogórki. Tu niestety jest sporo tego dziadostwa i to praktycznie takie po kolano, można powiedzieć, więc pewnie to w pierwszej kolejności powyrywam i zobaczymy, co dalej z tego będzie. Na szczęście tu ziemia jest na tyle pulchna, że wszystkie te chwasty bardzo łatwo wychodzą praktycznie z korzeniami, więc nie namęczę się z tym za bardzo i dobrze radziliście. Nie będę tego przekopywał, tylko powyrywam te chwasty, przekopię dosłownie 2 szpadelki tam, gdzie będę chciał wsadzić z ziarenka ogórków, a reszta docelowo będzie obsypana dookoła zdrębkami i tyle. Słońce już coraz niżej i w zasadzie zaraz się będzie chowało, a ja na styk sobie tu wszystko ogarnąłem. No i w sumie spośród tych chwastów trochę niespodzianek wyszło. Oprócz standardowej garści kopru, to zobaczcie, jakie wielkie już tu buraczki. No na razie je zostawiłem, ale pewnie gdzieś to sobie popikuję, no bo takie gdzieś tam pojedyncze, no to bez sensu, żeby mi na środku pomiędzy ogórkami rosło. A oprócz jeszcze buraków, sałata w tym chwastach się zaplątała. Także tak, ogórek będzie sadzony w tym miejscu. Łopata jest, więc zaraz sobie zrobię jakieś takie rzędy i w tych rzędach posieję. A propos sałaty, to jeszcze przejdźmy się tam. Tu w tych zaroślach w tamtym roku była po prostu jakaś samosiejka. No i w tym roku, jak widać, jedna, trzeba będzie to wszystko odsłonić. Tu jeszcze chyba ze 2. Tu kolejna samosiejka. Pewnie jak się dobrze rozejrzeć, to jeszcze gdzieś jakaś w tych chwastach wyskoczy. No ale w sumie fajna sałatka, ona smaczna była, więc na pewno trzeba będzie jeszcze o to zadbać i odsłonić, żeby tu oset ani pokrzywy, a tym bardziej to takie, co się czepia, nigdy nie pamiętam tego nazwy, nie rosło między tym. No bo pikować to już chyba nie ma sensu. Skopałem sobie po takim rządku dosłownie na jedną łopatę długie te, no i w takich rządkach będę sadził zaraz ogórki. Sucho jest strasznie i po prostu chcę to najpierw dobrze podlać, nawodnić, żeby ta ziemia była mokra i dopiero wsadzić nasionka. No bo jeżeli bym najpierw wsadził, a potem podlewał, to po prostu się boję, że się wypłukają. A tak to dobrze nawodnię tą ziemię, no i tak po 3-4 nasionka do dziurki. Patrzyłem przed chwilą na papierek, to mniej więcej co 15 cm, no i w odstępach co 80 cm do metra, więc u mnie wyjdą akurat 3 rządki. Nie wiem, czy dzisiaj wsadzę wszystkie 3, czy będę to robił stopniowo, na przykład co 2 tygodnie. Zobaczymy chyba, ile nasionek mi starczy, bo w zasadzie mam tylko opakowanie z tamtego roku. Nasion ogórków starczyło mi w zasadzie na 2 rządki. Trzeci zatem niezagospodarowany. No i jeszcze tutaj można by kilka wsadzić. No ale ja też zapomniałem, że mam cukinię, którą wyhodowałem wcześniej na parapecie i jak już widać mocno powychodziła z doniczek, więc trzeba dzisiaj ją wsadzić. O kurczę, nawet przez drogę widzę, mocno mi oklapła, więc trzeba będzie ją zaraz podlać i myślę, że ją wsadzę akurat tu w tym kąciku i po prostu nie będzie to przeszkadzało. Tu i tak jest winorośl, więc w sumie górki może nie do końca, chociaż pal licho, jak leci tak leci, zaraz wieczór, więc już nie będę kombinował, sadzę tu. A tu nie wiem, czy będą ogórki, czy po prostu popikuję tamtą jeszcze kapustę, zobaczymy jak to będzie. Okej, sadzę, bo tu nie ma co gadać. Tak jak u mnie to często bywa, plany lubią zmiany, więc w końcu cukinie powędrowały pod płot, a nie do rządka, w rządku będą ogórki i chyba tak będzie lepiej. Ogólnie to co? Słoneczko zaszło, godzina 20:30, więc trzeba się brać za jakąś kolację, no a potem automatyczne nawadnianie. Na dworze zrobiło się już ciemno, aby gdzieś tam połóweczka księżyca sobie świeci, więc trzeba wejść i ogarnąć to automatyczne nawadnianie, bo kolejne dni mają być znowu bez deszczu, a ja przecież nie będę tu za każdym razem przyjeżdżał. Wtyczka po Wi-Fi w tej chwili jest włączona, bo ona ma też automatyczny włącznik, znaczy automatyczny ręczny włącznik. W tej chwili jest wyłączona, tak jest włączona. Połączę ją w tej chwili z routerem Wi-Fi i skonfiguruję na telefonie. Jak widać, trochę tych różnych czujników już mam i w zasadzie zostało mi po zimie. Nawet zapomniałem o tym, że tu jest cały czas włączony
termometr, który bada temperaturę, bo po zimie, żeby nie wchodziły w mrozy, to też się zabezpieczyłem i nawet grzejnik w piwnicy to był ustawiony. Teraz wtyczka jedyna włączona, pompa, piwnica. I tak, pompa, ciśnienie spadło do zera, bo przed chwilą jeszcze nawadnianie puściłem, żeby poleciało. No i opcja, jak to włączyć. Jak powiedziałem, można manualnie, a można po prostu kliknąć tu. Aha, tak się mówi, kliknąć tu. Sekundeczka, bo internet coś uciekł. No tak, jesteśmy w piwnicy, więc z piwnicą za rewelacyjnie nie jest. Może teraz na dworze coś nam bardziej chwyci. Spróbujmy. Jak słychać, po kliknięciu włączyło się. Wyłączmy. Pompa przestaje. Także ja sobie zostawiam tu podpięty wąż ogrodowy. No i będę mógł sobie jutro, pojutrze włączyć to poprzez po prostu przycisk. Włącz-wyłącz to oczywiście nie jedyna funkcja, bo ustawień tu jest dosyć dużo, ale może przełączę się na inny widok, na widok telefonu i dopiero o nich opowiem. W ramach ciekawostek, jakie oferuje ta wtyczka, to oprócz prostego włączenia poprzez naciśnięcie przycisku, możemy na szybko sobie ustawić odliczanie w dół, kiedy ma się wyłączyć. Suwak jest może dosyć mało precyzyjny, ale po prostu w sekundach. Jeżeli natomiast wejdziemy sobie w szczegóły, to tych ustawień jest tu zdecydowanie więcej. Timer, tutaj rodzajów ustawień jest naprawdę dużo. Może najbardziej popularny, no to dokładny czas, kiedy ma się coś wyłączyć w godzinach i minutach. Na przykład możemy sobie dodać cały plan godzinowy, dzień po dniu, kiedy ma się coś zadziać, włączyć bądź wyłączyć. Co fajne, też mamy pewną cykliczność, czyli na przykład ustawiamy konkretny dzień, Monday, start, kiedy ma o której godzinie wystartować, o której godzinie na przykład się zakończyć, więc możemy sobie równie dobrze takie nawadnianie ustawić na godzinę 5 czy 6 rano i nie musimy wstawać i klikać, a po prostu automat za nas to włączy albo wyłączy. Tu różne rodzaje ustawień, których jeszcze nie odkryłem, ale na koniec bardzo fajna ciekawostka. Można także ustawić to na zasadzie wschodu bądź zachodu słońca. W tej chwili pompa u mnie jest włączona, więc naprawdę możemy sobie jeszcze podejrzeć jej zużycie. W tej chwili moc, z jaką ona pracuje, to 849 W. Oprócz tego bieżącego, chwilowego zużycia mocy możemy także podejrzeć historyczne zużycia dzień po dniu. Na przykład tutaj 15 maja pompa troszeczkę popracowała, 16 dosłownie na chwilę, no i wczoraj 19 pracowała dosyć długo i zużyła, jak widać, pół kW. Ustawień jest dużo, historyczne tak naprawdę podglądy również. Tutaj wcześniej ta wtyczka pracowała, do niej była podłączony grzejnik, więc tutaj podgląd ze stycznia. Co jeszcze fajne, no to tak naprawdę możemy sobie podejrzeć dokładną historię, kiedy włączyliśmy bądź wyłączyliśmy. Możliwości ustawień dużo. Ja w tej chwili po prostu sobie to wyłączę i ustawię jakiś docelowy harmonogram na nawadnianie pewnie 2 razy dziennie, żeby to mi było wieczorem i z samego rana. Ale to już na spokojnie. W tej chwili cyk, off, pompa wyłączona. Wrócimy do poboru mocy. Jak widać jest 0, więc wszystko się. I ogólnie to na dzisiaj będzie już tyle, bo zrobiła się 22 z minutami, a mi trzeba się ogarnąć, no i ruszać w drogę, bo do Warszawy te 1,5 godziny trzeba czasami jechać. Także standardowo dziękuję za obejrzenie i do następnego razu.